Witajcie telewidzowie, mamy kilka minut przed godziną 6 rano i obudziły nas odgłosy dżungli. Ulong tea z wczorajszej chińskiej wioski zaparzona i podziwiamy teraz ten piękny wschód słońca. Coś nam tutaj buszuje w tych krzakach i zastanawiamy się co, bo nie widać, a słychać. A jest już coraz bliżej naszego domku. Co to za odgłosy? My zamiast wschód słońca to teraz są świnie, czy co tutaj biega, nam podziwiamy, to znaczy podziwiamy, próbujemy namierzyć. Nie wiem, czy widzicie, o, była tutaj. Nie wiem, czy to świnia, czy co? Dzik? Aha, może i dzik. Coś widzimy, ale co to jest? Świnia? Dzik? O, widać coraz lepiej, co ona tak coraz wyżej do domku idzie. Jest! 1, 2, to mama może... 4. Tak? 4? To mama może z dziećmi małymi. Gdzie ty pani tu zaszła? Skąd one się tu wzięły? Zobaczcie, no bo przecież stąd to one nie przyszły. No chyba, że... No nie wiem, z tej dziczy, tutaj z dżungli, z dołu. 6:36, słońce wychodzi, ale szybko się pojawia. Skoro się doczekaliśmy, to jeszcze sesja zdjęciowa. Pięknie. Posłuchajcie tych odgłosów. Choćby dla tych odgłosów było dzisiaj warto wstać. No i przepięknego wschodu słońca. Testujemy, czy będzie chciał kabanosa polskiego. O, chyba jednak nie. Dobra, zrobimy drugie podejście. Przestrzał był, jeszcze raz. Nie, Bo chyba... za ciężki. O, Patrz. O, zawija kabanosa, będzie jadł. Mu paluszki wcześniej daliśmy mu, no to wyrzucił. Chwilę pozawijał i... A co zrobi z kabanosem? O, wyrzucił kabanosa. Też mu nie pasował. Albo wyrzucił, albo wypuścił. Poobserwowaliśmy chwilę i patrzymy, że on ma jakieś tutaj jeszcze inne rzeczy z drzewa chyba. Mu naleciały. O, teraz też łapie. I zaraz sprawdza i wypuszcza. Nie wiem, czy zobaczycie, bo to jest takie... Aha, nie chcę mi jeszcze złapać. Ale tam już ma na nodze i... I co? Aha, i wypuścił. No właśnie. Ale malutkie te kurki tutaj. Pisklaki. Jak widzicie, poranki tutaj wcale nie są takie ciepłe. U mnie kurtka jeszcze i leginsy. Przyszliśmy teraz do restauracji, w której byliśmy wczoraj na kolację. Zjemy śniadanie i ruszamy w trasę. Widzę, że nie tylko kasety zbieram. Wczoraj Wam pokazałam tutaj stare telefony, budka jaka i aparatów ile nazbierane różnego typu. O, ten to jest stary na pewno. Lampy naftowe. Jak to w wielu knajpach w Tajlandii jest tak samo woda pitna za darmo. To jest nazwa tej restauracji, gdybyście chcieli przyjechać. My wybraliśmy tutaj miejsca, a najlepsze jest to, że my tutaj pod spodem właśnie mieszkaliśmy dzisiaj. To jeszcze Wam pokażę dzisiaj wystrój tej knajpki przy tym pięknym słońcu. Te kasety tutaj na tych ścianach, talerze, dalej jeszcze więcej kaset i tutaj mamy belachy. Ktoś miał niezły pomysł, jak to tutaj urządzić. Te fotele tak samo tutaj na relaks, na wschód słońca. No idealnie, pięknie. U mnie standardowo na śniadanie kurczak z bazylią, smażone jajko, a tata sobie wziął 2 gotowane jajka. Już mówi, że tajskiego to ma dosyć. Jak to możliwe? Ja nie wiem, no ale nic. Siadamy, jemy, jak wspomniałam, wyjeżdżamy. W tej restauracji również ma Pani pokoje do wynajęcia. Tutaj takich za 1000, 1500 batów i 2000 batów. Ten to jakiś lepszy. A tak dla przypomnienia to był nasz pokój za 700 batów, czyli niecałe 80 zł. Kibelek z ciepłym prysznicem i tutaj z widokiem oczywiście. Takim ogromnym tarasem tylko dla nas. A restauracja, w której jedliśmy, o to zobaczcie. O, tutaj siedzieliśmy sobie na śniadaniu. Zostawiliśmy jeszcze plecak w hotelu i ruszamy. Jedziemy pod granicę z Birmą. Mijamy jakiś checkpoint po drodze, ale chyba możemy jechać, bo tu pan nawet się nie odwrócił.
Ale droga, brak słów, telefon tego nie oddaje, jedziemy cały czas w sumie wzdłuż takich krzaków, ale tam przez te krzaki przedzierają się cały czas góry. Po prostu to jest spektakularne, jakbyście byli w okolicy, naprawdę przyjedźcie, tego się nie da opisać. A ty, tato, co powiesz? Super ekstra, hiper, bez zastrzeżeń. No już brak słów, po prostu brak słów, zobaczcie sami. Tam wcześniej jest hotel i tak samo punkt widokowy, ale było zamknięte, więc my się tutaj zatrzymaliśmy. Tutaj tak samo były jakieś chatki, ale widać, że już raczej nikt tutaj nie urzęduje, chyba że w sezonie. Ale tutaj pozamykane, przejść nie można, jedynie zostaje nam właśnie, mówię tak, małą szczelinę tutaj zobaczyć coś. Tutaj też musiało coś być, ale no jak widać się już zawaliło. Tata odważny wszedł na tą konstrukcję, no ja tam się bałam zajrzeć. I zobaczcie, tutaj jeszcze lepszy widok, lepiej to widać. Jest kilka takich chatek tutaj, ale widać, że one już pozamykane. Chciałam zajrzeć, kłódka jest, więc tutaj nic nie widać, ale myślę, że kiedyś tutaj coś jednak się działo. Zaraz przejdę, może z tej strony uda mi się. Uda albo nie uda coś tu podejrzeć. Czekajcie, o, zajrzę. No taki viewpoint pewnie był. Może materace były rzucone, tak jak nam wczoraj pani za 500 batów zaproponowała nocleg. I tyle, a teraz to już nie działa. Jest tutaj co prawda jakiś numer wywieszony, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek już tutaj spał. Dojechaliśmy pod granicę. Panowie nie pozwalają tam nam nagrywać. No wiadomo, chroniony taki punkt. Dalej podobno przy wiosce, znaczy za tym punktem są jeszcze 3 tajskie wioski, ale tam tak samo turyści nie mają wstępu. A my po drodze zaliczyliśmy niestety małą wywrotkę. Całe szczęście nic na mnie nie jest. Tata miał długie spodnie, więc kolana całe, nic nie jest obtarte, zdarte. To się nie wywróci, ten się nie nauczy. Ważne, że my cali. A skuter też wcale tak dużo nie ucierpiał. No ale myślę, że coś tutaj jednak zażądają. Zostawiliśmy kaucję, 2000 batów. A jechaliśmy bardzo powolutku, no i tutaj, ale on był obcierany, no bo na tę stronę my tu nie upadliśmy, więc tutaj gdzieś tam troszeczkę. No i tutaj, więc widzicie, to są takie znikome, tutaj więcej piachu w sumie, znikome ślady, no ale jednak coś tam jest. I wróciliśmy już do wioski, odebraliśmy bagaże, wsiadamy na skuter i ruszamy w kierunku Pai. Na zbiorniku jedna kreska, więc zajechaliśmy na stację benzynową. Ładujemy teraz benzynę maksimum. Zatankowaliśmy za 100 batów, litr paliwa dzisiaj 36,89 w batach, czyli 4,16 w złotówkach. Zostało nam jakieś 25 km do Pai, robimy przerwę, a przy okazji oglądamy jeszcze raz skuter. No i nie wygląda to źle, bo na przykład te wszystkie takie tutaj, co ja myślałam, że to się stało, tutaj, że jakaś jest to o takie czarne, a to się okazuje, jak teraz przejrzałam filmik, który robiłam na początku, że to było. Tak samo lusterko było tak obdrapane, więc jakby my naprawdę tak wolno jechaliśmy i także tutaj jest znikoma, po prostu nic tu jakby się nie wydarzyło. Oddaliśmy już skuter, pan się dopatrzył, no miał rację, 500 batów dopłaciliśmy, czyli jakieś 60 zł, tragedii nie ma. Co prawda w jednym miejscu to jest tylko malowanie, bo nawet sam powiedział, że nie było żadnego wypadku, no bo my to się przewróciliśmy w sumie stojąc prawie, także on po prostu obtarty był tylko na dole. No i co, idziemy teraz, właśnie do hotelu po odbiór bagażu. Pani nas ostrzegała, mówi, nie wiem czy ten bagaż będzie czy nie, więc ja liczę, że będzie. No w Tajlandii, mówię, odpukać nam póki co nigdy nic nie zginęło. To idźmy sprawdzić, zostawiłam je pod łóżkiem, pani zajrzała, tu mówi nie ma, ale ja je tak sprytnie schowałam. Jest jeden plecak i jest drugi. Plecaki już na plecach i jesteśmy pod dworcem autobusowym, bo w Pai jednak nie zostajemy.
Jedziemy do Chiang Mai dzisiaj. Ale widzę, że tutaj dosyć sporo ludzi czeka, to nie wiem, czy się teraz załapiemy. I sytuacja wygląda następująco. Jak widzicie, sporo osób, jest godzina 13 i do 16 nie ma żadnych wolnych miejsc, więc wzięliśmy autobus dopiero o 16. 150 batów za osobę. W sumie tutaj może nawet lepiej pójdziemy coś zjeść, napić się, odpocząć po tym skuterze. Ja też może się przebiorę, bo jednak w Pai tutaj jest o wiele cieplej niż właśnie tam w tych wyższych górach. Z racji, że wyjeżdżamy z Pai, nie mogło być inaczej, przyszliśmy na kanapki. Tata ma z kurczakiem, ja dla odmiany wzięłam z rybą. I każda z tych wielkich kanapek kosztowała 80 batów, czyli 9 zł. Kanapki zjedzone, to przyszliśmy jeszcze nad rzekę i tu mamy jakiś inny mostek niż ten bambusowy. Wejdę na górę, to Wam zaraz pokażę. Oj, właśnie, to Wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Tam jest ten bambusowy mostek, a ten też w sumie bambusowy, tylko inny, ma podwieszenia inne. Wygląda na to, że Pan jakąś rybę złowił. Przeszliśmy z tamtego mostku wiszącego tutaj do właśnie tego bambusowego i po tej stronie rzeki Pai jest spokojne. Po tej stronie rzeki to centrum Pai, głośny Pai. Weszliśmy jeszcze na chwilę do kawiarni, okazuje się, że sprzedają tutaj również chleb, więc jeśli zatęsknicie już za chlebem, to tutaj go znajdziecie. 3 godzinki szybko minęły, jesteśmy już w autobusie. Teraz takim, wiecie, mniejszym autobusie 333. I co? Jakieś 3 godzinki będziemy jechać. Po godzinie jazdy zatrzymaliśmy się w tej samej restauracji, co w drogę do Pai. Zmęczenie mniej tatę bierze, to jednak był męczący dzień, rano poranek, później jeszcze 85 km na skuterze zrobiliśmy, więc wszystko teraz wychodzi, ale za 1,5 godziny będziemy mniej więcej w Chiang Mai. Jest kilka minut po 17 i zobaczcie, z jedzenia to tutaj dużo już nie zostało. Pan może ma jakąś zupę, bo miski przygotowane, ale jakieś przekąski, kokosy, słodkości, owoce będziecie mogli tutaj kupić. Albo zaparzyć sobie na przykład zupkę tajską. Te są moje ulubione. Polecam. Kierowca zatrąbił, czyli czas wsiadać. - 762 zakręty i 2 godziny 42 minuty później jesteśmy w Chiang Mai. Wysiedliśmy z tego busika i ostatnio ludzie tutaj się bili. Taksówkarzy było mnóstwo, a teraz nikt nie przyszedł. Zaraz wyjdziemy na główną ulicę i będę łapała Bolta. Przyszliśmy pod główne wejście, zamówiłam Bolta, ma być za minutę. Wrzucamy bagaże do bagażnika i wsiadamy. No to wrzucaj. 10 minut jazdy, 65 batów, czyli 7, jakieś 30 w złotówkach. Jesteśmy pod hotelem. Dostaliśmy już klucz 217. Jest, widzę już nasze drzwi. I proszę, tak wygląda nasz pokoik za około 60 zł. Jest biurko do pracy, jest lodówka, o, czajnik, woda jest, proszę bardzo. Jest tak samo umywalka, prysznic i jest ciepła woda. Ojej, a kto tu przyszedł z nami? Dzień dobry, Kiciu. Cześć. Przywitałaś się z telewizami? No, dzień dobry. Okazuje się, że mamy i balkon. Nie wiedziałam nawet, że będzie balkon. Super, elegancko. A Kicia już się zadomowił, widzę. Tata zabawia inne koty, a ja Wam pokażę jeszcze hotel, bo teraz zeszliśmy na dół, trochę się ogarnęliśmy. Tu mamy takie miejsce do posiedzenia, a tutaj jeszcze leżaki i taki malutki basenik. Ale super. Przy wyjściu z hotelu od razu mamy jakieś takie lokalne knajpeczki. Jest 21:30, my przyszliśmy zrobić pranie. Jedna pralka już załadowana, jeszcze do drugiej idzie ciemne pranie. Za 50 batów jest zimne, za 60 ciepłe i za 70 batów gorące pranie. 23 godzina, a kolejki na stacji benzynowej jak w ciągu dnia. Oj, kolejne podjeżdżają. Przypadkiem trafiliśmy na Chinatown Chiang Mai.
i wzięłam sobie typowe danie tutaj z północy, chaosol. Nigdy tego wcześniej, jeśli dobrze wymawiam, nigdy wcześniej tego nie próbowałam, ale to jest przepyszne, już teraz wiem. Ci, którzy nam pisali, jak to danie smakuje i naprawdę mieliście rację, rewelacja. Godzinę później przechodzę znowu obok stacji i zobaczcie, nadal kolejka. Miałam nie robić dzisiaj już podsumowania, bo jestem zmęczona po dzisiejszym dniu, całej tej wyprawie, ale stwierdziłam, że to też należy do podróży. I tak czasami się czujemy. Także przejechaliśmy w ciągu tych kilku dni 350 km na skuterze. Jak na tatę, który pierwszy raz jechał po tylu latach na skuterze, to ja jestem pełna podziwu, że on to zrobił, bo ja tu padam, a on nadal jeszcze do przodu. Więc nie wiem, to chyba tak działają wakacje albo wyjazdy raz na jakiś czas. I co, dzisiaj tak samo dostaliśmy na ten wschód słońca przed 6 rano, później jeszcze te 3 godziny w Pai, które czekaliśmy, 85 km na skuterze, później jeszcze do Pai, z Pai tutaj. No właśnie, i dopiero teraz jest koło 1 w nocy i kładziemy się spać, także długi dzień za nami. Dziękujemy za to, że byliście i do następnego. Trzymajcie się. Mua. Witajcie telewidzowie. Dzisiaj miało być kolejne zwiedzanie Mumbaiu, ale jest zwiedzanie kibla. Dopadła mnie zemsta Maharadży. Kręci mnie w brzuchu. Kupiłem sobie tabletki nawet ostatnio, ale nie mogę ich znaleźć. Mówię, wezmę sobie jakiś tam loperamid czy coś takiego, ale nie mogłem ich znaleźć, więc muszę iść teraz je kupić. Więc dzisiaj będzie trochę historii nie z Mumbaiu, tylko trochę kałowych historii. A jedna z nich to taka, że wczoraj wieczorem 2 razy byłem i dzisiaj jestem godzinę na nogach, a już też 3 razy byłem. Mam już listek loperamidu i też jakieś, jak to się nazywa? Saszetka z proszkiem, elektrolity jakieś pani mi też dała. Złoty 70 za taki zestaw. To była taka normalna apteka, leki dookoła na półkach, ale pani miała przy sobie taki koszyczek. I w tym koszyczku miała takie przygotowane, nie wiem, z 10 rodzajów leków. No i w tym koszyczku właśnie były tabletki na srakę. I jak ja wziąłem ten listek, to pani od razu wzięła z półki z tyłu i do koszyczka wsadziła te tabletki. Tak jakby to wygląda, jakby miała ten koszyczek na takie najpotrzebniejsze leki. Czyli może być tak, że straczkę tu mają dość często, więc dość często przychodzą kupować te tabletki. Jakaś nowość tutaj u mnie na dzielnicy, ale ja to na jedzenie to popatrzeć sobie na razie tylko mogę. Biorę sobie jeszcze 3 banany. To nie będzie zdjęcie, to film. Tak, biorę sobie 3 banany, 80 groszy 3 banany. Muszę się cofnąć, bo tutaj wiecie, ruchliwe ulice. Biorę jeszcze 2 wody, a oni fajnie tutaj mają takie kody QR i oni sobie płacą wszyscy. Po prostu wszyscy, co mają telefon, to używają to. W Indiach też jest tak, że nie jest tak jak w Polsce. W Polsce dużo leków jest na receptę. A tutaj te leki, które są na receptę w Polsce, w Indiach można śmiało kupić. Idziecie do apteki, pytacie i oni od razu wam sprzedają. No i oczywiście cena jest kilkukrotnie niższa niż w Polsce. Nawet w tej mojej sprawie ja mówię, że chcę jakieś tabletki na srakę, a pani mówi, że no ma i daje mi, a ja się pytam, czy to antybiotyk. Pani mówi, tak, że to antybiotyk, więc oni tutaj od razu dają antybiotyk na to. W Polsce ten antybiotyk, z tego co wiem, to potrzebna recepta. Już jest dobrze, nie postrałem się, jestem pod swoim hostelem. Skoro zostaję jeszcze w tym hostelu, to poprosiłem, żeby mi zmienili pościel. A płacę 25 zł za łóżko. O, jeszcze moja ładowarka. Jak skończy, to ja od razu lecę do łóżka, bo trochę mnie kiszki bolą. Chwila i pościel zmieniona, więc ja wskakuję tutaj szybko. Z moim brzuchem trochę się poprawiło, nie latam już do kibla. Nadal mnie tam trochę kręci, boli, ale jest spoko. Zjadłem tylko jednego banana na razie. Idę teraz na jakąś kawę. Jedyna taka kawiarnia w mojej okolicy akurat teraz jest zamknięta, więc nie dostałem swojej kawy. Kawy nie ma, ale co znalazłem? Zaraz wam pokażę. Nie kojarzę, żeby w tym kraju były te sklepy. Kto już widzi, o jakim sklepie mówię? Chłopaki szykują się tu do jakiegoś święta. No to wygląda. 7-Eleven, patrzcie, nasz ulubiony tajski sklep. W sensie w Tajlandii, bo to nie jest tajski. Trochę podobne rzeczy jak te w Tajlandii, tylko z jedną różnicą, że tutaj nie znajdziecie alkoholu, bo alkohol w Indiach sprzedaje się w specjalnych sklepach. Zamawiam sobie kawę w 7-Eleven. 4 zł taka kawa będzie kosztowała, latte z lodem. Będzie mocna, bo z podwójnym espresso. Mam już swoją kawę. Kurna, słodka. A nie pytał mnie, czy chcę z cukrem. Wygląda na to, że gdzieś wesołe miasteczko rozkładają w okolicy. Przydałoby się zjeść coś lżejszego, ale nie mogę odpuścić tego pysznego sosu curry, placki, cebula, no i tutaj będę jadł. Najwyżej posram się i jutro. Wyszedłem się jeszcze przewietrzyć, jak można tak powiedzieć, w Mumbaiu. Patrzcie, jakie kuski na ulicy.
3 sobie tutaj siedzą, podejrzewam, że one na ścięcie idą. Kolega wieczorem sprzedaje jakieś owoce, taka lampa, patrzcie, tutaj jakaś bateria, dobrze świeci, no i owoce kolega sprzedaje. Tak od razu przy drodze, sklep z cegłami, wchodzicie, mówicie poproszę 100 cegieł i zabieracie. Podpytałem tutaj panów, którzy siedzą, mówi, że ta cegła kosztuje 9 rupii, czyli 35 groszy. Wydaje mi się, że tanio. Tutaj rzadko się zdarza, że w jakiejś przestrzeni nie ma biznesu. Patrzcie, tutaj są te cegły, tam jest jakiś sklepik z elektroniką, tutaj takie podstawowe rzeczy spożywcze, kilka rzeczy na półkach, nie za wiele, jakieś mydła, coś tam, jakaś chemia. Tu też coś jest, ale już teraz jest zamknięte. Podpytałem kawałek dalej, to jeszcze taniej, 8 rupii jedna cegła, tam było 9. Diesel na stacji kosztuje 3,60 na złotówki, a benzyna prawie 4 złote. Nie ma jakiejś dużej kolejki, widziałem, że gdzieś indziej są kolejki. O, a chłopaki akurat gdzieś tutaj po robocie i wracają do domu. Posiedziałem jeszcze z 2 godziny w kawiarni, podmontowałem trochę filmy, zrzuciłem też zdjęcia na chmurę, bo był dość dobry internet, także spoko, mam miejsce na filmy. Jak będzie wszystko dobrze z moim żołądkiem, to ruszam jutro w Miacho. A tu widzę jeszcze jakieś miejsca, jest przed 11. A miejsca z jakąś kolacją są. Pani coś tutaj robi, placki jakieś. A kolega, jest jakieś kary, buła, jakieś ziemniaki. Ja tak stanąłem się, zatrzymałem, pytam pana, a pan przyniósł mi, nałożył i jeszcze placki dał. Ja się pytam ile, pan mówi, że nie trzeba. Spróbujmy. Alu badzi, tak to się nazywa. Ziemniaki tutaj często używają. Dobre, ale nie jakieś wyśmienite. Wolę te swoje kary, co jadam już od kilku dni. O, kolega jeszcze mi tutaj cebulę bierze, o. No. Cebulę to mają tutaj dobrą, zawsze podają tą czerwoną. Ale i tak zapłacę panu. How much? Nie. How much? How much? No. 30. 30 rupii, złoty 20 za takie danie. 2 placki były, no i widzieliście ten sos. Ogólnie to nie można na ulicy tutaj walić. Ja widzę, że kolega się schował za samochodem. Może to jakiś kierowca właśnie samochodu, bo oni dużo jeżdżą takimi autami, to sobie wali. Ten akurat auto nie jest tak, że ma gdzie spać, bo trochę większe są, to oni, słyszałem, że tu spędzają tygodnie w tych samochodach, mają gdzie spać i jeżdżą, no można powiedzieć, po całych Indiach. O tym już wam wspominałem kilka razy. Patrzcie, idziecie sobie, kolejny jakiś zakład, tutaj jakieś kątowniki robią, tam jakieś widzę szyny, no widzicie, dzieje się tutaj. Kawałek miejsca i już jakiś zakład. Tutaj kolejny, o co oni tutaj robią? Jakąś folię. Zrobiłem 3 metry. Kolejny zakład. Tutaj jakieś korki produkują, niebieskie, czerwone. Sporo tutaj takich dostawczaków stoi przy drodze, a tutaj co oni, jakiś taki śmietnik zrobili? Wcześniej tego nie było, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja jestem już u siebie w hostelu i to będzie na tyle z dzisiejszego dnia. Jednak jeszcze raz muszę tam iść, bo coś mnie tutaj cały czas kręci. A wy się trzymajcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!